związku z trwającą wojną na Ukrainie i kierowanymi do mnie prośbami, abym przedstawił temat Ukrainy, przynajmniej w kontekście historycznym, postanowiłem dokonać zmiany w programie kanału. Odpowiadając na te prośby, dzisiaj przedstawię Państwu temat Ukrainy, a za tydzień opowiem Państwu o kulisach tajemniczej śmierci generała Pattona. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat pozwoli Państwu lepiej zrozumieć sytuację, jaka obecnie ma miejsce na Ukrainie. Ten film zatytułowałem „W obronie jedności i suwerenności”. W lecie 1991 roku Związek Sowiecki był już w stanie rozpadu. Kolejne republiki związkowe zgłaszały aspiracje do niepodległości. Tak było również w przypadku Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. 24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa Ukraińskiej Republiki postanowiła ogłosić deklarację niepodległości. Ale ten akt musiał być jeszcze zaakceptowany przez ukraińskie społeczeństwo w ramach ogólnonarodowego referendum, co wtedy nie było takie oczywiste. Niemała część ukraińskiego społeczeństwa widziała bowiem swój kraj tylko w ramach Związku Sowieckiego, jakkolwiek by on nie wyglądał. Władze Ukraińskiej Republiki musiały więc podjąć bardzo wiele działań, aby stworzyć lepsze warunki do swojej niepodległości. W rezultacie tych działań odbyło się referendum 1 grudnia 1991 roku. W tym referendum 90% głosujących poparło ideę niepodległości Ukrainy. Ten fakt został ostatecznie zatwierdzony 8 grudnia 1991 roku podczas spotkania prezydentów trzech republik związkowych: prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, prezydenta Ukrainy Leonida Krawczuka i prezydenta Białorusi Stanisława Szuszkiewicza. To spotkanie odbyło się w Wiskulach, wsi położonej w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Biorący udział w tym spotkaniu przywódcy republik związkowych zawarli porozumienie. To porozumienie mówiło o tym, że Związek Sowiecki jako podmiot prawa międzynarodowego przestaje istnieć, a na jego miejsce utworzone zostają trzy suwerenne kraje: Rosja, Ukraina i Białoruś. To właśnie to porozumienie przypieczętowało ukraińską niepodległość. Jednak droga Ukrainy do nowoczesnego i narodowego państwa była jeszcze długa i trudna. Głównie z powodu skromnej tradycji własnej państwowości, a także z powodu trwającego nadal procesu kształtowania się ukraińskiego narodu. Początek tego procesu miał miejsce w XVIII wieku wraz ze stwierdzeniem ukraińskiej odmienności kulturowej. Kolejny jego etap nastąpił w XIX wieku i wiązał się ze stwierdzeniem ukraińskiej odrębności narodowej i zorganizowaniem się ukraińskiej wspólnoty narodowej, która wysunęła ideę własnego państwa. Ale na możliwość ziszczenia się tej idei Ukraińcy musieli poczekać aż do I wojny światowej. 20 listopada 1917 roku proklamowano Ukraińską Republikę Ludową, a jesienią 1918 roku Zachodnioukraińską Republikę Ludową. Obie te republiki zjednoczyły się w styczniu 1919 roku. Jednak wojna polsko-bolszewicka z 1920 roku i traktat ryski z 1921 roku przekreśliły ukraińskie nadzieje na własne państwo. Niepodległości nie przyniosła Ukraińcom również II wojna światowa i działalność ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Stworzony po jej zakończeniu nowy ład w Europie i związane z nim zmiany granic
sprawiły, że większość terytoriów Ukrainy znalazła się w granicach Związku Sowieckiego. Ten z kolei robił wszystko, co mógł, aby osłabić ambicje narodowe Ukraińców. W rezultacie takiej polityki po upadku Związku Sowieckiego istniał silny podział polityczny i kulturowy Ukrainy na dwie części. Z jednej strony był biedny i patriotycznie nastawiony zachód Ukrainy, a z drugiej strony uprzemysłowiony, ale kulturowo zacofany i do tego mówiący po rosyjsku wschód Ukrainy. Owo pęknięcie niepodległej Ukrainy na dwie części widać było wiele razy w jej 30-letniej historii. Tak było między innymi w 2004 roku w czasie pomarańczowej rewolucji, która postawiła przed Ukraińcami problem wyboru jej dalszej politycznej drogi, czy iść na wschód w kierunku Rosji, czy też podążać na zachód w kierunku Unii Europejskiej i NATO. Wtedy też po raz pierwszy Ukraina stanęła realnie przed perspektywą podziału państwa na dwie części. Część regionów wschodnich usiłowała wówczas oddzielić się od reszty państwa, ale wrogiem ukraińskiej jedności były też separatystyczne dążenia zamieszkałych na Ukrainie mniejszości narodowych. Ukraińskie władze podjęły szereg działań, aby wzmocnić jedność Ukrainy, co znalazło swój wyraz między innymi w ukraińskiej konstytucji z 1996 roku oraz strategii bezpieczeństwa narodowego z 2007 roku, w których to dokumentach mocno podkreślono sprawę jedności państwa. Urzędujący od 2005 roku prezydent Wiktor Juszczenko, aby wzmocnić tą jedność, zainicjował własną politykę budowy ukraińskiej tożsamości narodowej, czemu miała służyć jego nowa polityka historyczna. Jej głównymi filarami stały się historia kozaczyzny, pamięć o Hołodomorze, czyli ukraińskim głodzie z lat 30. oraz walka Ukraińców w czasie II wojny światowej. O ile udało się wyeksponować dobrze te dwa pierwsze elementy, o tyle z tym trzecim był poważny problem, ponieważ nie dało się pogodzić walki Ukraińców w szeregach ukraińskiej powstańczej armii z walką Ukraińców w szeregach sowieckiej Armii Czerwonej. Po przegranej Wiktora Juszczenki w wyborach z 2009 roku ta polityka historyczna uległa zahamowaniu, a ukraińska historia uległa tak zwanej banderyzacji. Zaczęto w niej eksponować wyłącznie walkę o ukraińską suwerenność, jaka była prowadzona pod sztandarami UPA, co w późniejszych latach doprowadziło do wielu kryzysów politycznych w relacjach z Polską, dla której UPA to organizacja zbrodnicza, odpowiedzialna za śmierć tysięcy Polaków zamieszkałych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Ukraińcy usiłowali wzmocnić jedność swojego państwa, starając się wzmocnić ukraińską edukację. W tym właśnie celu w 2017 roku ukraiński parlament przyjął nową ustawę oświatową, która mocno ograniczyła funkcjonowanie szkolnictwa mniejszości narodowych. Odczuły to między innymi zamieszkałe na Ukrainie mniejszości węgierska i rumuńska. Z tego właśnie powodu doszło nawet do poważnego kryzysu w relacjach Ukrainy z Węgrami i Rumunią. Te kryzysy w jakimś sensie mogą tłumaczyć obecną wstrzemięźliwość Budapesztu i Bukaresztu wobec trwającej dzisiaj wojny na Ukrainie. Problem braku jedności Ukrainy od początku wykorzystywała Rosja. Zresztą powstanie niepodległego ukraińskiego państwa od początku było dla niej dużym wyzwaniem. Rosja dość długo nie była w stanie uznać niepodległości Ukrainy i jej granic
oraz nawiązać z nią normalnych stosunków. Niepodległość Ukrainy była po prostu odbierana w Rosji jako utrata ziem uznawanych za jej historyczną część. Dopiero w 1994 roku Rosja pod naciskiem wspólnoty międzynarodowej i w zamian za przekazanie jej przez Ukrainę strategicznej broni nuklearnej zgodziła się podpisać deklarację budapesztańską, na mocy której zobowiązała się respektować suwerenność i integralność Ukrainy. Formalnie jednak uznała niepodległość Ukrainy i jej granice dopiero w 1997 roku, podpisując z nią traktat o nawiązaniu stosunków. Ale nawet wtedy nie zrezygnowała z odzyskania Ukrainy. Do realizacji tego celu używała najpierw środków politycznych i dyplomatycznych. Gdy w 2004 roku do władzy doszedł prezydent Wiktor Juszczenko i rozpoczął zabiegi o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO, Rosja uznała to za zagrożenie dla swoich mocarstwowych interesów. Zaczęła wówczas posługiwać się instrumentami politycznego i gospodarczego nacisku na Ukrainę. Gdy w 2008 roku, w czasie szczytu NATO w Bukareszcie, ukraińscy politycy uzyskali deklarację o przyjęciu w przyszłości Ukrainy do NATO, prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że jeśli tak się stanie, państwo to przestanie istnieć. Po szczycie w Bukareszcie Rosja zaczęła już otwarcie kwestionować jedność Ukrainy. Gdy w 2010 roku nowym prezydentem Ukrainy został Wiktor Janukowycz, lider prorosyjskiej Partii Regionów, te działania uległy zahamowaniu. Rosja zyskała bowiem kogoś, kto gwarantował jej to, że Ukraina nie pójdzie na zachód i pozostanie w jej strefie wpływów. Janukowycz w listopadzie 2013 roku odłożył podpisanie przygotowanej już umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Ta decyzja wywołała na Ukrainie protesty zwolenników integracji z Unią Europejską, które wsparła później ukraińska opozycja. Masowe wiece w centrum Kijowa i innych ukraińskich miastach, które miały miejsce w okresie od listopada 2013 roku do lutego 2014 roku, okazały się końcem prezydentury Janukowycza. Został on odsunięty od władzy i uciekł do Rosji. W przedterminowych wyborach prezydenckich, jakie odbyły się na Ukrainie w maju 2014 roku, zwyciężył biznesmen Petro Poroszenko, który powrócił na ścieżkę integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO. W lutym 2014 roku Rosja w reakcji na obalenie Janukowycza dokonała aneksji ukraińskiego Krymu, a potem jego wcielenia do Rosji. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. W marcu 2014 roku w obwodzie ługańskim i donieckim na wschodzie Ukrainy zaczęły się wystąpienia prorosyjskich separatystów, którzy przejęli tam władzę i proklamowali samozwańcze republiki. Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową. Siły zbrojne Ukrainy podjęły operację przeciwko wspieranym przez Rosję separatystom, ale bardzo szybko ta operacja przerodziła się w nieregularną wojnę, która trwała tam przez następne lata. We wrześniu 2014 roku, po rozmowach w Mińsku, doszło do zawarcia pomiędzy stronami zawieszenia broni, ale nie oznaczało to wcale zakończenia walk w tych republikach. Trwały one również w następnych miesiącach, chociaż już na znacznie mniejszą skalę. Tak czy inaczej, opanowane przez separatystów samozwańcze republiki Doniecka i Ługańska były kolejnym ciosem wymierzonym przez Rosję w jedność Ukrainy i jej suwerenność. Народ, это пиздец, прямо возле нас, блядь! Ale
najsilniejszy z tych ciosów nadszedł dopiero wczesnym rankiem 24 lutego 2022 roku, gdy prezydent Władimir Putin wydał rozkaz o rozpoczęciu inwazji rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainę. Tę wojnę śledzimy wszyscy z niepokojem. Tę wojnę z niepokojem śledzi cały świat. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy się ona wreszcie zakończy. Możemy mieć tylko nadzieję na to, że tak się kiedyś stanie. Rodzi się jednak pytanie, kto na tej wojnie rzeczywiście zyska? Na pewno na tej wojnie zyska Rosja, która za pokój, jaki wcześniej czy później zostanie zawarty, zażąda bardzo wymiernych dla siebie korzyści. Na pewno na tej wojnie zyskają również ci, którzy zechcą pomóc Ukrainie w jej powojennej odbudowie. Ale na tej wojnie zyska również Izrael, którego los jest dzisiaj bardzo niepewny. Już w 2012 roku Henry Kissinger, wybitny amerykański polityk i nestor dyplomacji, zakomunikował, że w ciągu 10 lat nie będzie Izraela. Tak również już parę lat temu prognozowały amerykańskie służby specjalne, przygotowując raport, który został zatytułowany „Czekając na Bliski Wschód bez Izraela”. Izraelskie elity polityczne również o tym wiedzą, że ich kraj nie zdoła obronić swojej suwerenności, będąc otoczonym ze wszystkich stron przez wrogie mu kraje arabskie. To właśnie dlatego izraelski premier Benjamin Netanjahu zawarł kilka lat temu z Ukrainą tajne porozumienie, które tworzy organizacyjne warunki do osadnictwa Żydów na południowej Ukrainie, gdzie w przeszłości istniało wyznające judaizm imperium Chazarów. Być może ten plan po zakończeniu wojny na Ukrainie zacznie być realizowany. W każdym razie to scenariusz, który dzisiaj jest jak najbardziej możliwy. W moim następnym filmie przedstawię Państwu okoliczności śmierci generała George'a Pattona, jednego z najbardziej legendarnych dowódców w czasie II wojny światowej. Jak mówi oficjalna historia, Patton miał zginąć w przypadkowym wypadku samochodowym, do jakiego doszło w Niemczech w grudniu 1945 roku. Czy tak rzeczywiście było? O tym opowiem za tydzień w filmie Tajemnica Pattona. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję Państwu za liczne komentarze moich filmów oraz wpłaty. Gorące podziękowania składam Ius Memoriae, czyli prawo pamięci, pierwszemu mecenasowi mojego kanału. Misją Ius Memoriae jest udzielenie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system za swój patriotyzm, za swoje poświęcenie dla ojczyzny i trafili do więzień, łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl i biosna.pl. Zachęcam do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.